A więc tak, myślę, że spotkaliśmy się z Wami już w poniedziałek, ale jeśli nie, to się oczywiście jeszcze raz przedstawię. Ja się nazywam Alina Goliszewska, pracuję w UBS-ie i właśnie dlatego tutaj dzisiaj jestem, bo wspieramy ten projekt. Ja pochodzę z Ukrainy, dokładnie z Winnicy. Mieszkam w Krakowie przez ostatnie 12 lat, z czego 6 pracuję właśnie w UBS-ie, w finansach. Dzisiaj porozmawiamy o nieświadomych uprzedzeniach i jest to temat, którego już trochę dotknęliśmy w poniedziałek, bo rozmawialiśmy już wstępnie o stereotypach. I rozmawialiśmy o tym, że stereotypy mogą być świadome i nieświadome, i dzisiaj skupimy się na tych nieświadomych. I tylko tak dla przypomnienia, czym są stereotypy i do czego mogą się odnosić, bo tego już też dotknęliśmy w poniedziałek. Czyli stereotypy to są uogólnienia na temat grupy osób i najczęściej grupujemy ludzi według jakiejś wspólnej cechy, czyli na przykład narodowości, kultury, rasy czy religii, statusu społecznego, sytuacji ekonomicznej tej osoby, płci albo orientacji seksualnej, zawodu, umiejętności i kompetencji, wieku, umiejętności i ograniczeń. Już też rozmawialiśmy o tym, że człowiek przyswaja stereotypy już w okresie socjalizacji i dzieciństwa. I tutaj rozmawialiśmy tutaj o przyswajaniu stereotypów w okresie socjalizacji i tutaj chcę podkreślić, że rozmawiamy o przyswajaniu tych stereotypów nabytych, dlatego że część stereotypów jest już w nas zakodowana w trakcie ewolucji człowieka. Oczywiście stereotypy mogą być negatywne lub pozytywne. Raczej skupiamy się na tych negatywnych, bo jest ich o wiele więcej i są one o wiele bardziej, mają o wiele większy wpływ niż te pozytywne, bo te pozytywne oczywiście są bardzo różne i przytaczałam już Wam przykład na przykład takiego pozytywnego stereotypu o tym, że jeśli Włosi mają bardzo dobre jedzenie, to kiedy poznajemy Włocha, to automatycznie zakładamy, że ta osoba powinna dobrze gotować, dlatego że kraj, z którego pochodzi, ma bardzo dobre jedzenie. No i właśnie to jest taki przykład pozytywnego stereotypu, natomiast tych negatywnych jest bardzo dużo i są one bardzo niszczące dla relacji ludzi, są niszczące dla osób, których dotyczą, no i oczywiście właśnie tutaj o tych negatywnych stereotypach raczej dzisiaj będziemy rozmawiać. I są to częściowo lub całkowicie sprzeczne fakty, w zależności od tego, z kim rozmawiamy i kto szerzy ten stereotyp. No i oczywiście one są podatne na zmiany, czyli to nie jest tak, że przyswajamy jakiś stereotyp, albo mamy go nieświadomy stereotyp już w sobie i z tym żyjemy całe życie, tylko są te stereotypy podatne na zmiany. No i właśnie tutaj przechodzimy już do naszego takiego dzisiejszego tematu. Czym są nieświadome uprzedzenia? Czyli nasz mózg ma te uprzedzenia naturalne w sobie i właśnie dzielą się one na dwa typy. To są programy i to są skojarzenia. Programy możemy po prostu, tutaj jest też taki obrazek, żeby to zobrazować, możemy uznać jako okablowanie mózgu. Są one w nas założone w trakcie ewolucji przez tysiące lat istnienia człowieka jako, powiedzmy, zwierzęcia. Wytwarzały się naturalnie dla przetrwania człowieka właśnie jako zwierzęcia. Człowiek musiał żyć w grupie, żeby być bezpiecznym i żeby nauczyć się, która grupa będzie dawała mu bezpieczeństwo, w której grupie będzie bezpieczny, w której nie będzie bezpieczny, czego trzeba unikać. Człowiek się uczył właśnie takich stereotypów, że ta grupa ludzi, innych ludzi jest podobna do mnie, więc będzie mi z nimi dobrze, będę z nimi bezpieczny, mogę z tą grupą się kontaktować nie bojąc, mogę do tej grupy dołączyć, a jest inna grupa, która jest odmienna ode mnie, więc nie znam ich, ta grupa niesie niebezpieczeństwo i w taki sposób w trakcie ewolucji człowiek właśnie hodował w sobie te przyzwyczajenia, te stereotypy, takie stereotypowe myślenie, które już teraz siedzi w nas na poziomie takim nieświadomym. I możemy tutaj rozmawiać o tych samych mechanizmach, które obserwujemy we wszystkich kulturach świata, wokół całego świata, po prostu wśród ludzi
jako zwierząt. Tutaj nie rozmawiamy o tym, że to jest jakieś zjawisko kulturowe, tylko po prostu wszyscy podążamy za tym stereotypowym myśleniem, po prostu dlatego, że to wykształciliśmy w sobie w trakcie naszej ewolucji. No oczywiście już tutaj dotknęliśmy tematu grupy, czyli człowiek dąży do przynależności do grupy osób takich jak my i dlatego właśnie rozmawiamy tutaj o stereotypach na przykład płci, czyli będzie to grupa kobiet, grupa mężczyzn, grupa osób niebinarnych. Ludzie dążą do przynależności do grupy, która jest taka jak oni, na przykład grupa ludzi pochodzących z jednego kraju, grupa ludzi tej samej religii. Oczywiście mówimy o człowieku jako o jednostce, czyli ten drugi punkt ja, priorytetyzujemy siebie. I może to skutkować nadmierną pewnością siebie, która właśnie też prowadzi nas do stereotypu. Kiedy myślimy, że jesteśmy lepsi od innych, jesteśmy pewni siebie, mamy jakieś nieświadome stereotypy zakorzenione w sobie, natomiast nawet tego nie widzimy, nie uznajemy, że je mamy, nawet możemy nie odczuwać, że myślimy stereotypowo i o tym pogadamy za chwilkę. Też właśnie już dotknęłam tematu poczucia bezpieczeństwa, czyli człowiek automatycznie, jak każde zwierzę, unika niebezpiecznych sytuacji, żeby przetrwać, to jest naturalny proces, no i oczywiście dąży do grupy, którą zna, żeby czuć się w tej grupie bezpiecznie. Znowu człowiek dąży do łatwości poznawczej, czyli po prostu wybiera, kiedy ma kilka rozwiązań swojego problemu, wybiera to najprostsze. Kiedy ktoś zaczyna przedstawiać Wam rozwiązanie bardzo skomplikowane, oczywiście będziecie szukać łatwiejszego rozwiązania, nawet jeśli nie jest słuszne. I właśnie to prowadzi do tej przyczynowości, gdzie przy tych prostych staramy się znaleźć proste rozwiązania i staramy się znaleźć wzorcy i przyczynowość na świecie. I właśnie za tym podążają teorie spiskowe i dlatego człowiek tak lubi teorie spiskowe, dlatego że one podają proste rozwiązania, proste przyczyny złożonych zdarzeń, których nie rozumiemy. I tutaj bardzo dobrym przykładem jest COVID, który mieliśmy ostatnio, który się po prostu pojawił, rozniosła się pandemia, zostaliśmy zamknięci w domach, zaczęli umierać ludzie. Sytuacja była na tyle inna od tego wszystkiego, co przeżyliśmy my w naszym życiu, że ludzie zaczęli szukać właśnie takich przyczynowości, no i zaczęły się tworzyć oczywiście teorie spiskowe, które w bardzo prosty sposób zaczęły tłumaczyć to, co się dzieje, bo nie mieliśmy żadnego innego wytłumaczenia. Na przykład teoria, które jestem pewna, że słyszeliście, że Big Pharma, czyli producenci medyczni wywołali tą pandemię, żeby sprzedać jak najwięcej szczepionek, albo na przykład te teorie, że w tych szczepionkach są jakieś chipy i w ogóle, że będziemy wszyscy śledzeni przez te chipy. Tych teorii powstało mnóstwo, dlatego że właśnie człowiek nie umiał wytłumaczyć tego w żaden inny sposób i szukał jakichś prostych przyczyn takiego złożonego zdarzenia jak globalna pandemia. I to jest coś, co mamy w sobie zakorzenione i to jest program, który działa na poziomie nieświadomym. Natomiast jeszcze są skojarzenia. Skojarzenia już są to wzorce wyuczone, czyli kiedy człowiek się rodzi, jest malutki, uczy się od swoich rodziców, idzie do przedszkola, uczy się w przedszkolu, kontaktuje się z innymi dziećmi, idzie do szkoły, kontaktuje się w szkole, później wkracza jakby w inną część społeczeństwa, albo uczelnia, albo praca, albo jedno i drugie, tworzy swoją rodzinę i tutaj właśnie spotykając się z tymi innymi ludźmi, zaczyna uczyć się innych wzorców właśnie poprzez tą ekspozycję na świat. Do tego dochodzi internet, telewizja, książki, oczywiście wszystko, co nas otacza. I tutaj właśnie istnieje wiele skojarzeń kulturowych, które każdy z nas ma, ale mamy też bardzo specyficzne jakby skojarzenia, które budujemy na naszym indywidualnym doświadczeniu życiowym. I tutaj przykładem może na przykład być słowo truskawka. Kiedy mówimy truskawka, każdy sobie w głowie z nas może wyobrazić, jak truskawka wygląda, jak smakuje, jak pachnie, bo każdy tą truskawkę jadł. Będzie to pojęcie zrozumiałe dla ludzi Zachodu, dla ludzi w Europie, wszędzie, gdzie truskawka w zasadzie rośnie. Natomiast ludzie z Afryki lub z Azji, gdzie truskawki nie są tak powszechne, gdzie one nie są spożywane, może nawet jakby nie będą mieli w głowie, kiedy
kiedy się powie im truskawka, oni nie będą mieć w głowie tych samych skojarzeń, co my mamy, właśnie tego zapachu, tego smaku, tej przyjemności. Może ktoś w dzieciństwie miał działkę, babcia, dziadek mieli działkę, jechało się na tą działkę, zbierało się truskawki, jadło się truskawkę od razu z tej działki, czyli od razu mamy w głowie skojarzenia, których ludzie z miejsc, w których truskawki nie rosną, mieć oczywiście nie będą. Czyli są te skojarzenia ogólne dla całej grupy, są oczywiście osobne skojarzenia, które my tworzymy w trakcie naszego życia jako jednostka. Dlatego, że mówimy o stereotypach nieświadomych, prawda? Czyli to nie jest coś, o czym myślimy, tylko właśnie dobrym przykładem były te dwa zdjęcia. Patrzymy na dwa zdjęcia, nie znamy ani jednej, ani drugiej osoby, totalnie nic o nich nie wiemy. Natomiast mózg już coś nam podpowiada. I właśnie czasami mózg sam siebie oszukuje. Czyli są nam znane trzy wzorce, które przede wszystkim powstrzymują nas przed dostrzeganiem uprzedzeń, czyli możemy być uprzedzeni, możemy mieć stereotypy w sobie, myśleć stereotypowo, ale nawet tego nie czuć. I właśnie teraz porozmawiamy o tych trzech, czyli ślepy punkt to jest proces, w którym w ogóle nie zauważamy własnego stereotypowego myślenia. Myślimy, że lepszym dyrektorem banku będzie mężczyzna niż kobieta i jesteśmy z tym ok, nie zastanawiamy się w ogóle nad tym, decyzja jest podjęta, idziemy dalej. Możemy te stereotypy widzieć w innych ludziach, czyli jak na co dzień spotykamy się właśnie z takimi sytuacjami, jakby ktoś wam powiedział, że lepszym dyrektorem banku będzie mężczyzna niż kobieta, może byście nawet się oburzyli i zapytali, czemu tak jest, czemu tak twierdzisz, wytłumacz mi to. Czyli w innych możemy to zauważyć, natomiast kiedy to wyskoczy w naszej głowie, nasz mózg ani na sekundę się nie zatrzymuje, żeby to przeanalizować, ani przez sekundę nie pytamy siebie, dlaczego tak myślę, a dlaczego akurat tak pomyślałem, czy to jest prawda. I właśnie to jest ten ślepy punkt, który w ogóle nie zaświeca nam tej lampki, że pomyśleliśmy stereotypowo. Druga sprawa to jest ta właśnie nadmierna pewność siebie. Przeciętnie każdy człowiek ma tendencję do przeceniania siebie samego, czyli nam się wydaje, że jesteśmy ogólnie lepsi niż jesteśmy. I właśnie dobrym przykładem jest to, że na pytanie, jak dobre są nasze umiejętności prowadzenia pojazdu, czyli jak dobrze jeździmy autem, w Stanach 93% osób ocenia się lepiej od przeciętnego, czyli nam się wydaje, że prowadzimy ten pojazd bardzo dobrze. 93% osób tak uważa, co jest statystycznie niemożliwe, dlatego że 93% nie może być lepsze od przeciętnego, czym jest 50% powiedzmy. I dlatego właśnie mamy tą nadmierną pewność siebie, nawet jak dostrzeżemy ten stereotyp w sobie i że myślimy stereotypowo, to po prostu pomyślimy, że no przecież mamy rację, no przecież to jest prawda i tak się złożyło, i tak się złożyło kulturowo. Nie myślimy o tym, że ojej, to jest stereotyp i musimy się tego pozbyć, otworzyć się na świat, otworzyć się na człowieka, co już wymaga pewnego wysiłku. Myślimy, nie, mamy rację. I właśnie ta nadmierna pewność siebie tutaj blokuje ten stereotyp w nas i z nim dalej niestety żyjemy. No i oczywiście właśnie do tych stereotypów nabytych człowiek tworzy nawyki, przyzwyczajenia. Czyli to jest trzeci sposób, w jaki mózg oszukuje sam siebie, on tworzy nawyki. Nasz mózg działa w taki sposób, że tworzy, tak jakby buduje ścieżki z neuronów, które odpowiadają za przenoszenie konkretnych informacji i właśnie takie powtarzalne informacje, które się przechodzą przez nasz mózg, tworzą takie ścieżki do przechodzenia tych właśnie informacji i właśnie później im częściej używamy tej samej ścieżki w naszym mózgu, im częściej coś powtarzamy, no to po prostu te ścieżki stają się naszymi domyślnymi trybami działania, czyli po prostu nie zastanawiamy się, na przykład, nie wiem, jak prowadzicie samochód, jak jedziecie autem, kiedy zaczynacie autem jeździć, wam się wydaje, że
trzeba o wszystkim myśleć, tu trzeba przekręcić, tu trzeba wcisnąć, tu trzeba, nie wiem, coś ruszyć. Jest to bardzo duży stres, natomiast kiedy mózg już wykształci tą ścieżkę, ręce zaczynają chodzić automatycznie. Po prostu jedziecie autem, już się nie zastanawiacie, że kręcicie tutaj, nie wiem, kierownicą, coś jeszcze, nie myślicie o tym. Słuchacie radia, gadacie, czyli już przestajecie zauważać tak naprawdę to, co robicie, dlatego, że to jest nawyk automatyczny. Niestety tak samo jest ze stereotypami. Jak dziecko w przedszkolu spotyka inne dziecko o innym kolorze skóry, z którym nie spotkało się jeszcze wcześniej, bo na przykład całe towarzystwo, cała rodzina, wszyscy, z kim się spotyka na co dzień, mają na przykład jasny kolor skóry, a w przedszkolu nagle dziecko spotka inne dziecko o ciemniejszym kolorze skóry, będzie to dla niego nowość i będzie to coś, co jeszcze musi poznać. Natomiast stykając się właśnie ze stereotypami poza tą osobą, czyli nie wiem, jakimiś krzywdzącymi stereotypami z telewizji, krzywdzącymi stereotypami z mediów społecznościowych, może nawet niesionymi przez rodzinę, no bo nie oszukujmy się, ludzie właśnie uczą się wielu rzeczy w rodzinie i jeśli rodzina ma jakieś uprzedzenia dotyczące właśnie innych ras, dziecko może się nauczyć tego w domu i właśnie im więcej powtarza się ten krzywdzący, negatywny stereotyp o osobach ciemnoskórych, tym bardziej domyślne to myślenie, jakby domyślny ten stereotyp staje się w mózgu tego dziecka. Jak dziecko dorasta, widząc osobę ciemnoskórą, już gdzieś tam wewnątrz będzie myślało o tej osobie źle, nawet nie wiedząc dlaczego. Tylko dlatego, że stworzyło sobie taki nawyk. Społeczeństwo kazało myśleć o tej osobie źle, mózg to zarejestrował, wytworzył z tego ścieżkę, która stała się domyślnym trybem działania i już tego stereotypu nawet nie zauważamy, co jest też bardzo niebezpieczne. No i właśnie tutaj proponowałabym trochę wrócić do naszego poniedziałkowego spotkania wokół różnorodności. Czyli generalnie zadania są te same, nie będziemy tego powtarzać, tylko sobie omówimy te sytuacje, o których już rozmawialiśmy, trochę z perspektywy nieświadomego przekonania i dlaczego tak się stało. I zaczniemy od stereotypu płci, czyli ten nasz pierwszy scenariusz, jak pamiętacie, była to delegacja i z powodu kryzysu menedżer musiał wysłać za granicę jednego członka swojego zespołu, albo kobietę, albo mężczyznę, Anię i Roberta, którzy mają taką samą sytuację życiową, czyli mają małżonka, mają 2 dzieci i niedawno stracili rodzica. Wy jesteście menedżerem i tutaj rozmawialiśmy o tym, kogo byście wysłali za granicę, w tą delegację, dlaczego byście tak zrobili, na podstawie czego byście wybierali i właśnie były wspaniałe odpowiedzi o tym, że trzeba wysłać tego, kto sobie lepiej poradzi, nie patrząc na płeć, trzeba zapytać na przykład jedną i drugą osobę, czy ma teraz czas, czy ma chęci, czy ma, nie wiem, życiową sytuację, która pozwoli na to, żeby wyjechać. To jest po prostu kwestia podejścia do osoby jako profesjonalisty, nie według płci, i drugie po prostu do podejścia do osoby jako człowieka, czyli o zapytanie o sytuację życiową. Natomiast tak samo jak przy dyrektorze banku, przy wyborze dyrektora banku z 2 zdjęć. Wchodzą nam tutaj do głowy automatycznie nieświadome przekonania, które znowu są tak mocno w nas zakorzenione, że w sytuacji właśnie, kiedy mamy mężczyznę i kobietę do wysłania za granicę w delegację, oboje mają dzieci, automatycznie nam przychodzą do głowy właśnie takie krzywdzące stereotypy, które mogą wpłynąć na naszą decyzję. Na przykład, że kobiety są bardziej emocjonalne niż mężczyźni. Czyli, że kobieta, rozwiązując kryzys w tym zespole, pozwoli, żeby jej emocje wpłynęły na relacje z klientami. Że mężczyzna będzie bardziej opanowany w jakiejś kryzysowej sytuacji, że kobieta podda się emocjom i właśnie zamiast naprawić ten kryzys, to jeszcze go pogłębi, zepsuje relacje z klientami, albo na przykład, że jej emocje wpłyną na jej zdolność podejmowania decyzji. Jest właśnie takie śmieszne powiedzenie, że gdyby
wszystkie kraje na świecie były rządzone przez kobiety, to nigdy by nie było wojny, tylko wszystkie kraje między sobą by nie rozmawiały. I to jest śmieszne, ale to jest też właśnie obrazuje ten stereotyp tej emocjonalności kobiety, w której po prostu zachowuje się pod wpływem emocji zupełnie inaczej niż mężczyzna i gdzie jest takie nasze nieświadome przekonanie, że kobieta jest bardziej emocjonalna i na tej podstawie właśnie podejmie zupełnie inne decyzje niż podjąłby mężczyzna, który stereotypowo nam się wydaje mniej emocjonalny albo bardziej w stanie tymi emocjami zarządzać. Znowu wchodzi temat dzieci, prawda? Mamy takie przekonanie, że kobieta, która ma dzieci, nie chce podróżować, nie chce przebywać z dala od swoich dzieci. I często to na przykład obserwuję wśród menadżerów mężczyzn, szczególnie, kobiety też mają właśnie takie przekonanie gdzieś tam wewnątrz, ale szczególnie często mężczyźni tak myślą i szczególnie często to słyszę w naszej firmie. Jeśli jest jakaś możliwość dostania kontraktu w naszej firmie, ale poza Polską, czyli w jakimś innym kraju, czy to będzie Szwajcaria, czy to będzie Singapur, czy to będzie któryś innych krajów, często menadżerowie mówią, bo Kasi nawet nie pytam, dlatego że Kasia ma dzieci i nie będzie całego swojego życia razem z dziećmi przenosić do Singapuru. A zapytałeś? Może akurat to jest jej marzenie i może ona chce wziąć te dzieci, swojego męża i całą rodziną się przenieść do Singapuru. I więc to jest taki stereotyp, który siedzi w nas, że jak kobieta już ma rodzinę, ma dzieci, to ma zostać z nimi na miejscu i nie chce przybywać z dala od nich, albo nie chce podróżować razem z nimi, albo nie chce opuszczać tego swojego domu. I często właśnie to nawet nie doprowadza do pytania, nawet człowiek się nie zastanawia, pójdę ją zapytam. Nie zapyta, dlatego że jest w nim nieświadome przekonanie, że ona powie nie. Kolejne, które wynika właśnie z posiadania, z posiadania rodziny i posiadania dzieci, to jest nieświadome przekonanie, że kobieta, która ma dzieci, musi zaplanować z dużym wyprzedzeniem. Na przykład jak mamy ją wysłać w delegację, to musimy dać jej znać, nie wiem, 3 miesiące przed, żeby ona mogła zaplanować jakby całe to swoje życie bez niej, dzieci, ogarnąć męża i że ona nie może jakby z krótkim wyprzedzeniem wylecieć, czy tam wyjechać, żeby spróbować zażegnać ten kryzys. Co też jest znowu kwestią zapytania jej, czy ona chce, czy ona może, czy ona to ogarnie w krótkim czasie. Jeśli nie, oczywiście szanujemy. Jeśli tak, dajmy jej tą możliwość. Znowu jest to krzywdzące przekonanie, że podejmując decyzję wysłania mężczyzny w taką delegację, dbam o najlepszy interes kobiety. Czyli znowu pozostanie w domu, pozostanie z dziećmi, pozostanie przy rodzinie. Zakładamy wewnętrznie, że priorytetem dla kobiety powinna być rodzina, co w społeczeństwie współczesnym udowadnia się, że absolutnie nie. Dziewczynka nie musi bawić się lalką Barbie, tylko może bawić się traktorkami, nie musi zakładać rodziny, tylko może być dyrektorem dużej firmy i być z tym szczęśliwą. Nie możemy nieświadomie zakładamy wewnątrz siebie, że wiemy, czym jest najlepszy interes kobiety. A może akurat Ania chce już ma 2 dzieci i chciałaby teraz spróbować budować karierę, dostać lepszą pozycję, spróbować właśnie rozwiązać jakiś duży kryzys. Może to jest najlepszy interes dla niej, a nie to, co my sobie tam wymyśliliśmy na jej temat. Ale nie tylko właśnie tutaj rozmawiamy o stereotypie płci i żeby nie było, że kobiety tak bardzo cierpią, a że mężczyźni mają tak fajnie w życiu, krzywdzące stereotypy też dotyczą mężczyzn i mężczyźni też cierpią i w miejscu pracy, i poza miejscem pracy właśnie przez te stereotypy dotyczące ich. Czyli myślimy o tym, że mężczyźni są skłonni podróżować z krótkim wyprzedzeniem, dlatego że nie mają takich samych zobowiązań jak kobiety. Co już brzmi krzywdząco, bo już to brzmi tak, jakby kobieta robiła o wiele więcej, jakby kobieta miała więcej zobowiązań, ogarniała więcej życia, a on sobie tylko żył i się cieszył i jak dostaje szansę, żeby gdzieś wyjechać na jakąś delegację, to po prostu wsiada do pociągu czy do samolotu i leci i nic nie musi załatwiać, bo ma mniej zobowiązań niż kobiety. To jest absolutnie krzywdzące,
co jest nieprawdą, dlatego że mężczyzna tak samo jest głową rodziny, tak samo jest partnerem, tak samo jest ojcem równoprawnym z kobietą, tak samo ma zobowiązania rodzinne jak kobieta, czyli to nie jest tak, że kobieta, dzieci są automatycznie dziećmi kobiety, dzieci są dziećmi rodziny. Więc myślą, że on ma mniej zobowiązań, tak jakby obrażamy ten jego udział w rodzinie i w ogóle w życiu poza pracą, powiedzmy. Dlatego, że osoba może nie tylko mieć dzieci, mieć żonę, może mieć chorych rodziców, może mieć, nie wiem, chorego pieska, może być wolontariuszem w schronisku, może być wolontariuszem w jakiejś innej organizacji. Czyli tych zobowiązań może być o wiele więcej niż tylko praca, dzieci i małżonek. Tylko właśnie mężczyzna może też robić inne rzeczy i być zobowiązanym w inny sposób, czego możemy nawet o nim nie wiedzieć i po prostu założymy, że on ma z krótkim wyprzedzeniem lecieć, zażegnać ten kryzys, bo zakładamy, że on nie ma tych zobowiązań, co jest nieprawdą, przeważnie. Kolejne takie uprzedzenie to jest to, że mężczyźni mają małżonków, długoterminowych partnerów, którzy mają małżonków i długoterminowych partnerów, są w stanie bardziej zaangażować się w swoją pracę, dlatego że żona będzie dbać o rodzinne zobowiązania. Czyli znowu zakładamy tak krzywdząco, że jeśli wyślemy mężczyznę w tą delegację, on się zgodzi, a jego żona automatycznie, znowu nie pytamy tej żony, tylko zakładamy, że jego żona weźmie na siebie wszystkie zobowiązania rodzinne. Odstawienie dzieci do przedszkola, odebranie dzieci z przedszkola, zakupy produktów, gotowanie, sprzątanie, nie wiem, jazda autem do jego rodziców, jakiekolwiek mogą być te rodzinne zobowiązania. Tutaj z góry zakładamy, że wyślemy mężczyznę w delegację, a kobieta się tym zajmie. Co już nie działa w drugą stronę. Jak pomyślimy sobie, że w tą delegację chcemy wysłać kobiety, pierwsze co myślimy, o Jezus Maria, co będzie z tymi dziećmi. Nie myślimy, że dobra, to mężczyzna to załatwi, on weźmie wszystko na siebie, prawda? Tylko myślimy, że o nie, ona musi zostać w domu, bo przecież dzieci, bo przecież rodzina, bo przecież zakupy, trzeba robić jedzenie. I właśnie to jest też krzywdzący stereotyp i w stosunku do mężczyzn, i w stosunku do kobiet, jako przypisywanie takich ról społecznych, ról rodzinnych do kobiety i do mężczyzny tylko na podstawie płci, a nie na podstawie jakby ich sytuacji osobistej. No i właśnie to jest najgorszy, ten ostatni punkt osobiście dla mnie jest najgorszy z tych wszystkich chyba, co wymieniliśmy i najbardziej krzywdzący dla mężczyzny, to jest to, że pod nieobecność żony, jeśli żona wyjedzie na taką delegację, mężczyzna nie będzie w stanie opiekować się dziećmi, jak żony nie będzie. Pomyślcie sobie, ile widzieliście jakichś filmów, ile widzieliście jakichś komedii romantycznych, po prostu komedii, gdzie jest powielany ten stereotyp, że kobieta sobie wychodzi z koleżankami na zakupy, mężczyzna zostaje z dzieckiem, to dziecko płacze, nie wiem, trzeba mu zmienić pampersa, coś się dzieje, mężczyzna jest totalnie nieporadny, zaczyna dzwonić do tej kobiety i właśnie robi się śmiesznie, bo z tego trzeba zrobić film. I to jest właśnie powielanie tego stereotypu, że mężczyzna jako jeden z dwóch rodziców dziecka jest jakoś automatycznie gorszy niż kobieta, czyli ten drugi rodzic dziecka. To jest takie przypisywanie rodzica podstawowego i rodzica dodatkowego do dziecka, co jest też strasznie krzywdzącym stereotypem i właśnie niestety w popkulturze to jest powielane i dzieci już chłaniają to od małego i już widzą, że właśnie mężczyźni są nieporadni w rodzinie, że chcą być wolni, chcą się bawić, a kobieta jest urodzona po to, żeby zajmować się dziećmi i że jej to przychodzi jakoś naturalnie, co jest też bardzo, bardzo stereotypem krzywdzącym w stosunku i do kobiet, i do mężczyzn. I niby taka prosta sytuacja, prawda? Mamy dwóch pracowników, Anię i Roberta, i musimy wysłać jednego albo drugiego na zażegnanie kryzysu. Natomiast widzicie po tej prawej stronie, ile nieświadomych przekonań może nam wskoczyć do głowy dosłownie w sekundę, kiedy będziemy myśleć, a dobra, to może czy on, czy ona. I właśnie to wszystko się dzieje gdzieś tam na podświadomości.
Nasz mózg nie idzie według tej listy, na przykład, którą teraz widzicie i nie myśli, aha, to jest stereotyp i to jest stereotyp i to jest stereotyp, tylko to jest sekunda, gdzie przewijamy wszystkie te informacje w mózgu nieświadomie i myślimy, a nie, dobra, to niech leci Robert, czy nie wiem, a to niech w tym przypadku poleci Ania. I właśnie to jest niebezpieczeństwo tych nieświadomych przekonań, bo one zaburzają nam trochę takie myślenie logiczne. I z takiej prostej sytuacji właśnie wynika właśnie takie krzywdzące zjawiska kulturowe, które powielamy w następnych pokoleniach i z którymi jest bardzo ciężko walczyć. I to jest właśnie to, co też mówił Marcin, że musimy pracować nad tymi przekonaniami świadomymi i nieświadomymi, po prostu w celu zbudowania lepszego świata dla naszych dzieci, dla naszych wnuków, nie powielania błędów poprzednich pokoleń, które były przekazane nam i nie przekazywać tego dalej. A właśnie o przekazaniu tych błędów to jeszcze będziemy mówić, bo chcę Wam też coś fajnego opowiedzieć. Ale to na razie wróćmy do tych naszych stereotypów. Drugi scenariusz, jak pamiętacie, urlop ojcowski. Pracownik jest ojcem adoptowanej dziewczynki i chciał się zająć po prostu swoją rodziną, wziął urlop ojcowski 3-miesięczny, przerwa w karierze, po to, żeby się zająć swoim życiem osobistym i jest wykluczany, dyskryminowany i traktowany jako słaby i niewiarygodny w pracy po powrocie z tego urlopu i czuje się właśnie wykluczony i czuje się jakby cała jego dotychczasowa kariera była skreślona tylko dlatego, że spriorytetyzował swoją rodzinę. I właśnie są bardzo niebezpieczne konsekwencje tego zjawiska, czyli przede wszystkim ten mężczyzna, który czuje się wykluczony, który czuje się traktowany jako słabeusz, on może tak jakby mieć przez to zmniejszoną swoją pewność siebie, a tym samym im mniej człowiek jest pewny siebie w pracy, im bardziej człowiek wątpi w to, kim jest, co robi, czy grupa go lubi, czy on ma rację, czy on robi dobrze, tym mniej jest zmotywowany i tym mniej jest oczywiście w pracy wydajny. To brzmi strasznie, prawda, bo teraz rozmawiamy o wydajności człowieka i nie o tym, co on czuje, tylko o tym, jak wydajny jest dla firmy, ale tak naprawdę jak myślimy jako firma, kiedy to jest nasz pracownik, co my chcemy? My chcemy, żeby firma zarabiała jak najwięcej. Chcemy mieć jak najlepszych ludzi, którzy pracują jak najbardziej wydajnie, żeby dla naszej firmy zarabiać jak najwięcej. I właśnie taka sytuacja wykluczająca z jednej strony wpływa bardzo negatywnie na naszego pracownika jako człowieka, a z drugiej strony bardzo negatywnie wpływa na nas jako na firmę, dlatego że on będzie mniej wydajny, więc będzie gorzej dla nas pracował, prawda? Druga sprawa to jest to, że kiedy mężczyzna bierze taką przerwę, bierze ten 3-miesięczny urlop ojcowski, zajmuje się swoją rodziną, inni w zespole czy tam w firmie, inni mężczyźni też mogą rozważać taką opcję, też mogą chcieć więcej czasu spędzać ze swoją rodziną, może przygotowują się do tego, że żona jakoś za chwilę urodzi dziecko, więc też chcieliby jej pomóc i też rozważają taką opcję, ale patrzą na jego powrót do pracy, patrzą jak on cierpi po tym powrocie do pracy i to może wpłynąć na ich decyzję, czy chcą taką przerwę w karierze zrobić, czy nie. No i druga sprawa, że jeśli stwierdzą jednak, że to jest dla nich bardzo ważne, to jest ten drugi punkt, te osoby mogą po prostu się zwolnić, dlatego że chcą spędzać więcej czasu z rodziną, widzą, że to przyniesie negatywne konsekwencje, więc po prostu znajdą inną firmę, w której będą czuć się komfortowo w pracy po takim urlopie, prawda? Więc my jako firma stracimy talenty, które mamy, czyli dobrych pracowników, którzy po prostu priorytetyzują swoje życie prywatne, ale też stracimy całą inwestycję w te osoby, bo ile czasu pracują te osoby u nas, szkolimy te osoby, dajemy jakiś konkretny budżet na rozwijanie umiejętności, na dodatkową edukację. Cała inwestycja w te osoby odejdzie po prostu razem z tymi osobami, czyli też nie tylko
nie tylko rujnujemy pewność siebie tej konkretnej osoby, tylko jeszcze szkodzimy sobie jako firmie. No i wiadomo, które nieświadome przekonania do tego doprowadzają. I tutaj właśnie też te nieświadome przekonania, które siedzą w naszej głowie, mówią, że przerwa w karierze świadczy o braku zaangażowania. Czyli jak widzimy, że człowiek robi przerwę w karierze, no to myślimy od razu, a to pewnie mu się nie chce. Co jest właśnie krzywdzące szczególnie w stosunku do mężczyzny, który właśnie bierze ten urlop ojcowski, dlatego że kiedy kobieta bierze urlop macierzyński, no wiadomo, że ona to dziecko rodzi, ona musi dojść do siebie też jakby fizycznie, spędzić czas z tym dzieckiem po porodzie, cała gospodarka hormonalna się przebudowuje. O tym myślimy jako procesie naturalnym. Kobieta potrzebuje przerwy, bo urodziła dziecko. Mężczyzna tego dziecka nie rodzi fizycznie. Więc już jesteśmy uprzedzeni gdzieś tam w mózgu do niego, w stosunku do niego, że jeśli bierze tą przerwę, to albo po prostu mu się nie chce i będzie miał brak właśnie tego zaangażowania w pracę, albo na przykład myślimy o nim automatycznie jako o osobie słabej. Czyli kobieta powinna opiekować się dziećmi, powinna iść na urlop macierzyński, mężczyzna nie. Jeśli on to robi, no to jest po prostu słaby, jest obcasem, czy jakkolwiek to się nazywa właśnie w sposób taki krzywdzący. I niestety właśnie to wskakuje w naszej głowie. Nie myślimy o tym, że on chce pomóc jej, nie myślimy o tym, że chce się zaangażować w rodzinę, nie myślimy o tym, że jest równoprawnym rodzicem, tylko myślimy o tym, że słabeusz. I to jest właśnie bardzo krzywdzące w stosunku do mężczyzny. Myślimy też, że po przerwie w karierze to już się tyczy i mężczyzn, i kobiet niestety. I właśnie tutaj bardzo dużo obserwujemy właśnie takich nieświadomych przekonań w stosunku do kobiet po urlopie macierzyńskim, że po przerwie w karierze ludzie nie osiągają już tak dobrych wyników, bo w trakcie tej przerwy zaczynają tracić swoją wiedzę i swoje umiejętności. I to jest właśnie bardzo, bardzo też widoczny ten krzywdzący stereotyp w stosunku do kobiet, którzy wracają do pracy po urlopie macierzyńskim. Często jest oczywiście w polskim prawie okres ochronny, który tam chyba trwa 3 miesiące na znalezienie innej pracy, jeśli nie ma miejsca dla kobiety w danej organizacji czy w danym dziale. Natomiast często właśnie obserwujemy taki powrót z macierzyńskiego do pracy, do zespołu, który generalnie pracuje ze sobą na co dzień, wykonuje jakąś pracę, ta kobieta i tak po powrocie z macierzyńskiego ma ciężko, żeby się odnaleźć jakby w nowej rzeczywistości, poza domem, poza dzieckiem, poza tymi wszystkimi obowiązkami, które właśnie pełni w domu. To jeszcze właśnie jest postrzegana jako osoba, która przez ten urlop macierzyński straciła w tym czasie swoją wiedzę i swoje umiejętności, więc jest tak troszkę, nie to, że poniżana, tylko wykluczana. A dobra, tego nie rób, bo nie umiesz, a dobra, to ja już to zrobię, bo umiem to robić, a dobra, idź tam sobie, nie wiem, zrób coś innego, tego nie dotykaj, bo już nie umiesz. I to jest też strasznie krzywdzące i też prawdziwe w stosunku do mężczyzny, który robi taką przerwę w karierze. Jak zrobił przerwę w karierze, świadczy to o braku zaangażowania, o tym, że on jest słabeuszem, no i o tym, że w trakcie tej przerwy stracił swoją wiedzę i umiejętności. Myślenie nasze jako firmy może też opierać się na tym, że jak zrobił sobie już jedną przerwę, to zrobi kolejną. I właśnie to jest często też myślenie, jeszcze o tym porozmawiamy, o ludziach chorych albo o ludziach z niepełnosprawnościami, czyli jak coś się dzieje, jak wezmą sobie z jakiegokolwiek powodu przerwę, automatycznie zaczynamy się bać, że będą to robić jeszcze raz, co doprowadzi właśnie do spadku wydajności i co pogrąży naszą firmę. I właśnie to jest też złe myślenie, bo to jest kwestia pytania. Czy potrzebujesz, czego potrzebujesz, żeby się w tej pracy odnaleźć, czego potrzebujesz, żeby było dobrze, jak cię wesprzeć i tak dalej. Nie możemy wprost zapytać oczywiście, czy będziesz robił te kolejne przerwy, ale po prostu poznać się z człowiekiem na nowo po powrocie z tej przerwy, potraktować dokładnie tak samo, jak było przed tą przerwą i po prostu zażegnać w sobie ten strach, że przestać myśleć o tym, że dobra, zaraz mi za chwilę znowu zniknie. Widzę też to często
w stosunku do kobiet, które urodziły jedno dziecko i wracają po tym macierzyńskim do pracy, bardzo często wybrzmiewa nawet na głos taki stereotyp, a to dobra, zaraz pójdzie rodzić kolejne. Co jest też strasznie krzywdzące, dlatego że nie znamy sytuacji tej osoby. Nie jest to zupełnie nasza sprawa, to jest życie osobiste tej osoby. Nie jest to zupełnie nasza sprawa. Nie wiemy, czy chce to dziecko mieć następne, nie wiemy, czy może, więc założenie tego, że zaraz znowu nam zniknie, jest też strasznie krzywdzące i w stosunku do tej osoby. No i oczywiście, jak ta osoba widzi, że jakoś jest inaczej traktowana, oczywiście znowu spada jej wydajność, coś szkodzi naszej firmie, tylko przez to nasze nieświadome przekonanie. No i właśnie możemy też myśleć o tym mężczyźnie, który bierze urlop ojcowski, który, nie oszukujmy się, jeszcze na tym etapie naszego rozwoju, naszego społeczeństwa nie jest tak powszechny, jak moim zdaniem być powinien. Możemy myśleć o tym, że to jest zły przykład i że inni mężczyźni też będą chcieli skorzystać z tego urlopu, co znowu wpłynie negatywnie na wyniki firmy. I właśnie tutaj wpadamy w ten problem, że jeśli będziemy tak myśleć, no to oczywiście wracamy do tej konsekwencji, że ci, którzy rozważają wzięcie takiego urlopu, pomyślą o tym, że zwolnią się i pójdą do innej organizacji, która po takim urlopie potraktuje ich lepiej, co tak czy siak wpłynie negatywnie na wyniki naszej firmy. Czyli jak widzicie, te nieświadome przekonania doprowadzają do negatywnych konsekwencji i właśnie zawsze musimy się zatrzymać na sekundę i zastanowić. Jak wskakuje nam do głowy jakiś taki automatyczny stereotyp, musimy pomyśleć, czy to jest prawda, czy faktycznie tak jest, czy to gdzieś tam siedzi we mnie, czy ma to jakieś sensowne uzasadnienie tego, co teraz pomyślałem. Trzeba po prostu zatrzymać się na chwilę, przemyśleć to i stwierdzić, czy to jest to, co myślimy, jest podparte faktami, czy to jest po prostu nieświadome przekonanie, które zapisało się gdzieś tam w naszym mózgu i wskakuje automatycznie, nawet niechcący. I dobrze, że przynajmniej to zauważyliśmy. No i właśnie przerwa w karierze. Tutaj też rozmawialiśmy o niepełnosprawności i przykładem była osoba z niepełnosprawnością, która przyszła na rozmowę kwalifikacyjną, gdzie rozmowa zaczęła się bardzo dobrze. Ta osoba odpowiedziała na wszystkie pytania, czuła się pewnie na rozmowie, natomiast miała przerwę właśnie w swojej karierze wpisaną do swojego CV i rekruter zapytał o tą przerwę, dlaczego miała przerwę w zatrudnieniu i wytłumaczyła, że miała wypadek. I właśnie tutaj wracamy do tych negatywnych stereotypów o przerwie w zatrudnieniu, dlatego że przerwa w zatrudnieniu mogła być spowodowana różnymi sytuacjami. Można było mieć wypadek, długo się leczyć, można było mieć umierającego na raka rodzica i zajmować się tym rodzicem. Można było urodzić dziecko i zrobić przerwę w karierze, żeby zająć się całkowicie tym dzieckiem. Można było wyjechać na rok, podróżować dookoła świata. Tak naprawdę przerwę w zatrudnieniu może tłumaczyć jakakolwiek sytuacja, dobra czy zła. I tutaj nie możemy właśnie, to znowu wchodzi ten stereotyp rekrutera, który widzi przerwę w zatrudnieniu i myśli w tym negatywnym kontekście, który omawialiśmy teraz przed tym, że człowiek jest słaby, bo zrobił sobie przerwę w karierze, że człowiek stracił umiejętności, bo miał przerwę w zatrudnieniu, że człowiek mając przerwę w zatrudnieniu zrobi sobie kolejną i właśnie bardzo często, kiedy jest ta luka w CV, rekruterzy pytają, czemu powstała. Właśnie wychodząc z tego nieświadomego przekonania, że przerwa w karierze jest czymś złym. W naszym przypadku tutaj kobieta miała wypadek, i właśnie po tym wypadku długo się leczyła i dlatego nie pracowała i teraz ma niepełnosprawność z tego wypadku wynikającą. Nie znamy sytuacji, nie wiemy, co się stało dalej, natomiast ona ma odczucie, że ten rekruter niby nie powiedział nic złego, nie zrobił nic złego, ale ona zaczęła się czuć tak, jakby on zmienił zdanie o niej i tak, jakby już miała tej pracy nie dostać. I nie wiemy, co poszło dobrze, co poszło źle, nie wiemy, dlaczego tak się czuje, ale tak się poczuła. I teraz jakie są tego konsekwencje? Jeśli tak się poczuła,
Wychwyciła to z jakichś mikrozachowań, może ze zmiany emocji, może przestał się uśmiechać, może coś się zmieniło na twarzy, może zaczął się bardziej nerwowo kręcić. Nigdy nie wiemy, z jakiej mowy ciała to odczytała, ale najprawdopodobniej widząc, że coś się zmieniło, zdenerwowała się, albo po prostu jej się wydawało, że ona zdenerwowała albo zawiodła tą osobę prowadzącą rekrutację i od tego momentu zaczęła się czuć mniej pewnie, może zaczęła gorzej odpowiadać na pytania, może już zaczęła mieć mniej energii, ale zmieniła swoje zachowanie na podstawie właśnie tego, co poczuła. Osoba przeprowadzająca rozmowę mogła podświadomie szukać w tej kandydatce czegoś, co można wykorzystać do jej odrzucenia. I właśnie tutaj mogła się posłużyć tą luką w CV, żeby właśnie odrzucić tą kandydatkę i myślała o tym podświadomie, bo jak powstało pytanie o przerwę w zatrudnieniu, no to podświadomie pomyślała, że coś powinno być nie tak z tą kandydatką, bo miała przerwę w zatrudnieniu i właśnie zaczęła podświadomie szukać przyczyn do jej odrzucenia. No i ostatecznie właśnie konsekwencją jest to, że ta kobieta mogła być idealnym kandydatem do tej pracy. Idealnym. Natomiast mogła być odrzucona na podstawie tych nieświadomych uprzedzeń o niepełnosprawności albo o tej właśnie przerwie w karierze. I teraz właśnie jakie nieświadome przekonania mogą wskakiwać ludziom do głowy, jeśli chodzi o niepełnosprawność, które też oczywiście są bardzo krzywdzące. Niektórzy myślą, że jak ktoś posiada niepełnosprawność, to najprawdopodobniej będzie często brał zwolnienia z pracy. Właśnie mówimy o tym, że jak już miał przerwę w karierze, to będzie robił kolejną, że jeśli ma jakieś ograniczenia fizyczne czy psychiczne i na podstawie tego ma uznaną niepełnosprawność, to będzie musiał jakoś sobie z tym radzić i będzie brał regularnie zwolnienia z pracy, więc nie będzie tak wydajnym pracownikiem jak pracownik bez niepełnosprawności. Co jest absolutną nieprawdą. Pracuję z wieloma osobami posiadającymi niepełnosprawność i tutaj warto pamiętać, zawsze na tym nagłaszam, 70% niepełnosprawności jest niewidocznych. To, co widzimy jako niepełnosprawność, czyli osobę poruszającą się na wózku, osobę nie mającą rączki, nóżki, jakiekolwiek inne choroby kręgosłupa, to wszystko, co widzimy jakby na zewnątrz jako niepełnosprawność, stanowi tylko 30% i wtedy to widzimy. 70% niepełnosprawności jest niewidocznych. Osoby niedowidzące, osoby niedosłyszące, osoby o chorobach autoimmunologicznych, osoby o chorobach psychicznych. Tego wszystkiego nie widzimy, więc najczęściej nawet jeśli osoba sama nam nie powie, nawet nie będziemy wiedzieć, że ta osoba posiada niepełnosprawność. Możemy siedzieć biurko obok z kolegą, koleżanką z pracy, która nie dosłyszy na przykład na jedno ucho i będzie się odwracała tym uchem, którym słyszy lepiej i nigdy w życiu się nie domyślimy, jak nam nie powie, że jest osobą niedosłyszącą. Odpowiednio nigdy nie pomyślimy o tym, że będzie jakaś mniej wydajna w pracy, prawda? Dlatego, że po prostu nie wiemy o tej niepełnosprawności. Jak się o niej dowiemy, wskakuje nam w głowie ten krzywdzący stereotyp, że jeśli osoba posiada jakieś ograniczenie fizyczne albo psychiczne, no to po prostu nie będzie tak silna jak inni kandydaci, nie będzie tak wydajna, nie będzie tak dobrze pracować, co jest bardzo, bardzo, bardzo krzywdzące w stosunku do osoby niepełnosprawnej i bardzo niesprawiedliwe. No i właśnie czasami myślimy tak, że osoba, która posiada niepełnosprawność, oczywiście jakby żyje z tym, radzi sobie z tym. My jako firma możemy dużo pomóc, na przykład właśnie w przypadku tej osoby na przykład niedowidzącej są czytniki ekranu w naszej pracy, w pracy biurowej jest coś takiego jak czytnik ekranu, czyli jeśli osoba nie dowidzi, to po prostu konkretny program na głos czyta to, co widzi na ekranie, więc ona może ze słuchu odbierać informacje, które się pokazują na ekranie. Osoby o ograniczeniach fizycznych, poruszające się na wózkach, mające problemy z kręgosłupem, oczywiście też mogą dostać specjalne siedzenia, specjalne fotele wyprofilowane dla nich, żeby można było wykonywać tą pracę, czyli wszystkie udogodnienia, które mogą pomóc osobie z niepełnosprawnością w pracy, taka osoba może dostać.
Natomiast myślimy zawsze też o tym, że najprawdopodobniej osoba, która posiada niepełnosprawność, może być nieszczęśliwa w swoim życiu i nie będzie super nastawiona do swojej pracy i jak będzie taka cały czas smutna, niezmotywowana, to będzie obniżała morale zespołu. Co znowu jest strasznym, nieświadomym przekonaniem, które nie powinno się w ogóle pojawiać, dlatego że musimy poznać tą osobę jako osobę. No, jest masa ludzi smutnych, nieentuzjastycznych, obniżających morale zespołu, którzy nie posiadają niepełnosprawności. To jest kwestia osobowościowa, absolutnie nie wynikająca z jakichś cech fizycznych czy tam psychicznych, tylko to jest kwestia osobowości. Nie możemy odgórnie zakładać, że ta osoba będzie mniej zmotywowana niż inne osoby. I właśnie to niestety, właśnie takie nieświadome przekonania niestety powodują to, że kiedy osoba posiadająca niepełnosprawność szczególnie widoczną, powiedzmy osoba, która porusza się na wózku, uczestniczy w rozmowie o pracy, pierwsze co widzimy, to widzimy ten wózek. I pierwsze co rekruter myśli, i właśnie te wszystkie nieświadome przekonania w jedną sekundę wskakują w głowie. I może podświadomie szukać właśnie tych aspektów rozmowy, żeby odrzucić kandydatkę czy tam kandydata. Co oczywiście nie powinno mieć miejsca. My na przykład w firmie mamy regularne szkolenia dla zatrudniających menedżerów i regularne szkolenia dla naszych HR department, czyli tych rekruterów, znaczy właśnie dla przełamania tych nieświadomych przekonań i uczymy te osoby dawać szansę każdemu kandydatowi, nie faworyzując nikogo według przynależności do którejkolwiek grupy, natomiast też nie odrzucając nikogo tylko właśnie z przynależności do pewnej grupy. I dlatego chyba kwartalnie mamy takie szkolenie, żeby przypominać, że te nieświadome przekonania w każdym z nas siedzą i że trzeba z tym walczyć, dlatego że są krzywdzące, szczególnie właśnie przy zatrudnianiu osoby do firmy, dlatego że nie mamy nawet możliwości poznać tej osoby, tylko przez te nieświadome przekonania odrzucamy ją od razu na starcie, co przy takich 20 odrzuceniach i takich 20 nieudanych rozmowach może tą osobę zniechęcić w ogóle do podejmowania pracy, do szukania dalej, popadnięcia z kolei w depresję i szkodzimy nie tylko sobie jako firmie, tylko tej osobie również szkodzimy tym krzywdzącym stereotypem. No i właśnie bardzo, bardzo ciekawa rzecz, o której nie rozmawialiśmy, a którą też chciałabym, żebyście wynieśli z tego szkolenia i żebyście, jeśli macie czas i macie ochotę, to sobie poczytajcie, bo tutaj niestety nie zdążyłam przetłumaczyć wszystkiego ze źródeł angielskojęzycznych, dlatego nie ma tego na slajdzie, ale jest tego dużo przykładów i to jest bardzo ciekawy temat, bardzo szeroki temat i temat, który staje się coraz bardziej gorący w prasie i jakby ogólnie w naszym życiu, to jest właśnie to, że żyjemy w świecie digital, żyjemy w świecie, gdzie technologia się rozwija na tyle szybko, że jak na przykład kiedyś wchodziła taśma produkcyjna i ludzie tracili pracę taką powtarzalną przez to, że weszła taśma produkcyjna, to trwało jakieś lata, jak nie dziesiątki lat. Jak wchodziły komputery, też każdy się bał, że straci pracę przez to, że wchodzi komputer. Też to tam chwilę potrwało, komputery powoli zamieniły właśnie jakieś takie prace biurowe. Natomiast teraz wchodzimy w erę tej sztucznej inteligencji, która się rozwija bardzo szybko. W ciągu faktycznie roku powstają coraz nowe, coraz bardziej rozwinięte programy wykorzystujące sztuczną inteligencję. No i właśnie sztuczna inteligencja, ona wykorzystuje uczenie głębokie, czyli to tak zwany deep learning, żeby stawać się, tak jakby uczyć sama siebie i stawać się coraz bardziej doskonała. Natomiast, żeby się uczyła czegoś, powinna mieć założoną podstawę, czyli jakieś informacje, na podstawie których będzie się uczyć. Dokładnie tak samo było z człowiekiem, jako zwierzęciem. Człowiek, żeby wykształcić przez tysiące lat w sobie stereotypy i właśnie takie uprzedzenia, on się tego uczył, prawda?
Uczy się wszystkiego tak, jak dziecko się uczy. Zbiera wszystko na podłodze, wkłada do buzi, coś jest dobre, coś jest złe i tak się uczy. To było słodkie, to było dobre, cytryna była, nie wiem, kwaśna, a jakieś inne rzeczy jeszcze się nie podobały, więc już cytryny nie wezmę, bo była kwaśna i była niedobra, ale piękny różowy cukierek już będę jadł, bo był bardzo dobry. Właśnie na takiej podstawie człowiek się uczył też jako zwierzę. Ta grupa jest bezpieczna dla mnie, ja wyglądam tak jak ta grupa, ja z tą grupą żyję, czuję się bezpiecznie, inna grupa jest obca dla mnie grupa, więc niesie niebezpieczeństwo. Teraz mniej więcej to samo robimy ze sztuczną inteligencją. Zakładamy w programie uczenia właśnie tego głębokiego jakieś podstawowe dane, na podstawie których sztuczna inteligencja się uczy. I właśnie teraz problemem, który podnosi coraz więcej naukowców, jest to, że my jako ludzie, posiadając te nieświadome uprzedzenia, przekazujemy te nieświadome uprzedzenia do programów zbudowanych na sztucznej inteligencji. Czyli na przykład tutaj jest bardzo dobry przykład. Znowu to jest stereotyp gender. Wszyscy pewnie znacie ChatGPT, którego już jest kilka różnych wariantów i właśnie ChatGPT 4 wykorzystuje uczenie głębokie, czyli ten deep learning, w zasadzie jak każda sztuczna inteligencja, do tworzenia tekstu podobnego do stworzonego przez człowieka. Jego algorytm, żeby on był w stanie tworzyć ten tekst, jest przeszkolony przy użyciu ogromnych ilości danych tekstowych, czyli tak naprawdę ten kod czyta ogromne ilości danych tekstowych i później wyłapuje z tych danych tekstowych konkretne słowa, zdania, interpunkcje i tak dalej i jest w stanie sam już się nauczyć składać z tego teksty, które będą wyglądały jak generowane przez człowieka. Wiele z tych tekstów jest zeskrobanych po prostu z otwartego internetu, czyli cokolwiek jest w internecie, ChatGPT to przeczesuje, ściąga to wszystko, zapisuje gdzieś tam wewnątrz siebie i później z tego wyciąga, przyjmuje te ogromne ilości danych i z tego tworzy później ten wyjściowy tekst. Ale przeczesując ten otwarty internet, on bierze wszystko, czyli dane niedokładne, toksyczne treści. Internet jest pełen tego i jest nieregulowany, więc cokolwiek tam sobie wpiszecie, gdzieś w pewnym momencie ChatGPT przez to też przejdzie i to ściągnie. Ile jest w internecie nienawiści, ile jest nienawistnych komentarzy, ile jest nieprawdziwych informacji. Niestety sztuczna inteligencja to wszystko uchłania, dlatego że nie ma naturalnego mechanizmu myślenia o tym, co jest dobre, a co jest złe, więc po prostu pochłania ogromne ilości danych, przyjmuje je jako prawdziwe i na podstawie tego się uczy. I właśnie taka Iwana Bartoletti, ona jest dyrektorką Women Leading in AI, czyli kobiet w sztucznej inteligencji. Jako swoje badanie poprosiła ChatGPT, bo to jest otwarta technologia, więc w zasadzie każdy może z tego korzystać. Ona zadała pytanie ChatGPT o napisanie historii o chłopcu i dziewczynie wybierających dla siebie kierunek studiów. No i wiadomo, że odpowiedź zawierała bardzo seksistowskie stereotypy płciowe, dlatego że te stereotypy płciowe nigdzie się nie podziały, według tego żyjemy, każdy ma to w środku, staramy się z tym walczyć, natomiast dużo filmów, dużo książek, dużo jakichś przekonań ludzi osobistych w internecie wciąż jest właśnie seksistowskie. ChatGPT to wszystko czytał, przyjął i teraz właśnie wydaje taką odpowiedź, że chłopiec interesuje się nauką i technologią, co jest super myśleniem stereotypowym. Uwielbia majsterkować przy maszynach i gadżetach. Pociąga go inżynieria, więc on mówi dziewczynie: nie sądzę, żebym mógł poradzić sobie z całą kreatywnością i emocjami, o emocjach kobiet już rozmawialiśmy, na kierunku sztuk pięknych, czyli mistectwa. Chcę pracować z logiką i konkretnymi pomysłami. Tymczasem dziewczyna uwielbia malować, rysować, wyrażać się twórczo i rozważa studia na kierunku sztuk pięknych, wyjaśniając: nie sądzę, żebym mogła poradzić sobie ze wszystkimi technicznymi aspektami i liczbami w programie inżynierskim. Chcę wyrazić siebie i odkrywać swoją kreatywność. Czyli tak naprawdę to jest najbardziej stereotypowe myślenie, które możemy przyjąć. Dziewczynka
maluje farbami w różowej sukience, chłopak ma zdarte kolana, bo łazi po drzewach i bawi się traktorkami. I właśnie to przenosi się na kierunki studiów, czyli chłopak zajmuje się nauką, inżynierią, uczy się właśnie takich technicznych kierunków, a dziewczyna jest od tego, żeby wyrażać się twórczo. No i Iwana poprosiła ChatGPT, żeby opowiedział jej historię o chłopcu i dziewczynie wybierających późniejszą karierę. Więc chłopiec stał się odnoszącym sukcesy lekarzem, dziewczyna zaś ukochaną nauczycielką. Więc tak naprawdę nic nowego. Sztuczna inteligencja pochłania nasze stereotypy, uczy się ich, powiela je i właśnie nie ma na tyle powiedzmy rozumu, jak człowiek, żeby dostrzec ten stereotyp i żeby z nim walczyć. I właśnie jest masa teraz przykładów, to jest tylko jedno źródło, które Wam tutaj podałam, ale jest masa przykładów, gdzie sztuczna inteligencja, która nauczyła się na podstawie tych stereotypów, te stereotypy niesie dalej, które zaczynają być z jednej strony oczywiście krzywdzące, a z drugiej strony bardzo niebezpieczne. I właśnie mogę tutaj przytoczyć kilka przykładów, o których też możecie sobie w internecie poczytać. To jest na przykład, jak używacie, znowu przykład tej płci i stereotypów gender. Jak używacie online tłumacza, powiedzmy Google Translate, to jest taki przykład, któregokolwiek online tłumacza, niektóre języki mają formy zawodów bezpłciowe, czyli no lekarz po angielsku jest doktor, czy to jest ona, czy on, prawda? Pielęgniarz, pielęgniarka, nurse, czyli też nie ma płci. I jak tłumaczycie w takim tłumaczu z języka, gdzie zawody są bezosobowe, to znaczy bezpłciowe, na język, którym mają płeć, właśnie tutaj wychodzą te stereotypy. Jak się pisze doktor po angielsku, po polsku wyjdzie lekarz, nie lekarka. Jak się wpisze nurse, po polsku wyjdzie pielęgniarka, nie pielęgniarz. Czyli już ta maszyna, która dla Was tłumaczy, ten kod w sztucznej inteligencji, który dla Was tłumaczy, ma założony ten stereotyp osoby, która go napisała, która ten kod zaprogramowała. Stereotyp, że lekarzem jest mężczyzna, pielęgniarka to powinna być kobieta, prawda? Jak wpiszemy teacher, wyjdzie nam nauczycielka, nie nauczyciel. Dlatego, że dane statystyczne wskazują, że więcej kobiet jest nauczycielami niż mężczyzn i dlatego właśnie ten kod odbiera to w taki sposób, że jest to kobieta i powiela jakby ten stereotyp. Był ten temat już podnoszony chyba w 2020 roku, więc wiem, że Google pracował nad tym, żeby udoskonalić właśnie te wszystkie słowniki i żeby zniwelować ten problem. Natomiast nie wiem, jak im się udało, bo dawno tego nie sprawdzałam, jeśli chodzi o tłumaczenia. I to jest właśnie taki trochę stereotyp gender. Inne stereotypy, które niesie sztuczna inteligencja, które mogą brzmieć trochę śmiesznie, ale śmieszne nie są. Na przykład policja w Stanach Zjednoczonych używa sztucznej inteligencji do rozpoznania przestępców. Nie pamiętam, w którym roku zdarzyła się sytuacja, kiedy została oskarżona i osadzona w więzieniu niewinna osoba, ciemnoskóra, dlatego że sztuczna inteligencja nie poradziła sobie w rozróżnieniu między sobą dwóch różnych osób o ciemniejszym kolorze skóry. Po prostu uznała to za jedną osobę i uznała, że ta osoba jest winna, porównała zdjęcie z twarzą osoby, uznała, że ta osoba jest winna, natomiast była to po prostu inna zupełnie niż przestępca, osoba ciemnoskóra i sztuczna inteligencja po prostu nie widziała między nimi różnicy, dlatego że była nauczona na za małej ilości danych. I właśnie niewłaściwa osoba niestety została skazana. Sztuczna inteligencja w tym momencie jest wykorzystywana do rozpoznania wczesnych oznak raka skóry na przykład. I właśnie tutaj to już zakrawa o sytuację niebezpieczną, dlatego że na raka skóry może zachorować każdy. To nie oznacza, że jak ktoś ma ciemny kolor skóry albo ciemniejszą karnację, jest mniej podatny, może jest mniej podatny, ale nie jest wykluczony
z możliwości zachorowania na raka skóry. Promienie UV działa niszcząco na nas wszystkich, niezależnie od tego, czy jesteśmy rasy kaukaskiej, czy jesteśmy o ciemniejszej karnacji, czy jesteśmy latina, nieważne, słońce niszcząco działa na wszystkich. Natomiast bardzo dużo badań na ten temat jest w internecie, w otwartych źródłach, na podstawie właśnie skóry jasnej. I dlatego sztuczna inteligencja, która jest nauczona rozpoznawać raka skóry na podstawie danych o skórze jasnej, o wiele jakby większej liczbie przypadków rozpoznania wczesnych oznak raka na skórze ciemnej będzie się myliła, dlatego że ma niewystarczająco dużo danych, żeby dobrze wyznaczać tego raka skóry na skórze ciemnej i właśnie to jest większe ryzyko, że tego nie rozpozna i że ten rak skóry u osoby ciemnoskórej rozwinie się szybciej, nierozpoznany na wczesnym stadium. Wtedy jak rozpozna lepiej na skórze jasnej, co da możliwość uratowania tej osoby przez rozwinięciem tego raka na podstawie właśnie sztucznej inteligencji. I właśnie jest masa takich przykładów. Najświeższy przykład właśnie, o którym słyszałam też od człowieka, który się zajmuje pisaniem algorytmów dla sztucznej inteligencji. Jego firma zajmuje się pisaniem takich algorytmów dla rozpoznania potencjalnego zagrożenia, na przykład na lotniskach, czyli wszyscy wiemy, że na lotniskach są bardzo duże kontrole, ogólnie żeby uniknąć właśnie ataków terrorystycznych i innych takich niebezpieczeństw. Wewnątrz lotnisk, wszędzie, praktycznie w każdym pomieszczeniu, jak idziecie przez lotnisko, są kamery, oczywiście, które śledzą wszystkich pasażerów, cały personel, wszystko, co się dzieje, szczytują kamery. I właśnie jest taki kod zbudowany znowu na sztucznej inteligencji, który jest nauczony znowu na jakiejś wielkiej próbce danych, który rozpoznaje, bierze jakby filmik z tego, bierze wideo z tych kamer monitoringu i rozpoznaje, czy osoba potencjalnie może być terrorystą, czy nie. Rozpoznaje rasę, rozpoznaje twarz, rysy twarzy, rozpoznaje mikroemocje na twarzy, rozpoznaje mikroruchy ciała, czyli wszystko, co jest, rozpoznaje odzież, widzi, co jest pod odzieżą, tak jakby widzi, co się układa w jakiś niewłaściwy sposób, czyli analizuje po prostu milion rzeczy. My idziemy sobie przez lotnisko, kamera nas nagrywa i ta sztuczna inteligencja analizuje milion różnych rzeczy w nas, to jak się poruszamy, czy się denerwujemy, czy biegniemy, czy idziemy, czy coś mamy na twarzy, jak wyglądamy i na podstawie właśnie takiej analizy, na podstawie tych danych rozpoznaje, czy ewentualnie możemy być zagrożeniem, czy możemy być terrorystą, czy nie możemy być terrorystą. I niestety właśnie już poruszaliśmy ten temat, że ta sztuczna inteligencja jest nauczona na bardzo ogromnej ilości danych, które przeważnie mówią, na przykład w prasie, mówią, że terrorystą, który wysadził bombę gdzieś tam w Paryżu, była osoba o pochodzeniu arabskim, czy tam, nie wiem, muzułmanin i tak dalej, czy dane, które mówią o tym, że osoby ciemnoskóre są bardziej skłonne do przestępczości, co jest też absolutną nieprawdą i to jest stereotyp, natomiast ta sztuczna inteligencja na podstawie tych stereotypów się uczy i dodatkowe niebezpieczeństwo, które tutaj dochodzi, to są stereotypy osoby, jakby programisty, człowieka z IT, który pisze ten kod, czyli on też zakłada jakieś tam swoje stereotypy i wszystkie te stereotypy zebrane razem uczą tą sztuczną inteligencję, że kiedy przygląda filmik z lotniska, wyłapuje konkretne właśnie stereotypowe oznaki, jako oznaki tego, że ta osoba może być terrorystą i na przykład absolutnie nie mówimy, że nie może być terrorystką drobna kobieta, blondynka o niebieskich oczach urody skandynawskiej, prawda? Też może mieć w torebce jakiś ładunek wybuchowy czy coś takiego. Natomiast na podstawie tych stereotypów jest ryzyko, że ta sztuczna inteligencja pominie taką kobietę po prostu dlatego, że stereotypowo nie kojarzy, jakby nie ma założonego w kodzie tego, że ta kobieta jest terrorystką. I jest multum
takich sytuacji i multum właśnie części naszego życia, gdzie sztuczna inteligencja jest zaangażowana i gdzie tak naprawdę jest napompowana naszymi stereotypami, które przyjęła, które powiela, a powielając te stereotypy, powiela te stereotypy też w nas i jakkolwiek walczymy z lepszym światem, ze stereotypami dla lepszego świata dla naszych dzieci, ta sztuczna inteligencja, dzieci coraz bardziej jakby stykają się z technologią o wiele więcej niż my i oni właśnie pochłaniają to też te stereotypy z tej sztucznej inteligencji, zakładając, że to jest tak super technologiczne, więc powinno mieć rację i właśnie ta sztuczna inteligencja nie dość, że powiela te stereotypy, to jeszcze wykorzystuje te stereotypy w bardzo niebezpieczny sposób. Jak interesuje Was temat jest bardzo ciekawy, możecie sobie pogooglować, jest właśnie bardzo dużo przypadków, gdzie ta sztuczna inteligencja, no niestety przyjęła od nas stereotypy i na ten moment naukowcy nie wiedzą, co z tym zrobić, nie wiedzą, jak to wyczyścić i nie wiedzą, jak regulować sztuczną inteligencję w taki sposób, żeby pomagała nam, a nie szkodziła. Także tyle o tych uprzedzeniach. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i w takim razie już pozwolę Wam powolutku zacząć weekend i dziękuję bardzo za to spotkanie i miłego weekendu życzę w takim razie.